Tak jak każdy facet powinien być łomyty, łogolony i łogoniasty, tak wasz samochód na podróż powinien też być łomyty, zatankowany i sprawny. Dzisiaj po raz kolejny pojedziemy do Chorwacji z samochodem. Co prawda wirtualnie, ale dowiecie się dużo istotnych kwestii, jeśli macie zamiar wyjechać, planujecie taką podróż. Przede wszystkim istotne rzeczy dotyczące naszego pojazdu, jakim samochodem można jechać i jakim w ogóle nie powinniście się wybierać. Zapraszam was do oglądania. Ponieważ otrzymuję od was mnóstwo pytań dotyczących jak przygotować samochód, jakim samochodem powinniśmy jechać, jaka jest górna granica wieku samochodu i tak dalej, postanowiłem nagrać dla was ten odcinek, abyście wiedzieli, abyście mogli się też dobrze przygotować, a przede wszystkim przygotować wasz pojazd na taki właśnie wyjazd. Otóż na początek pierwsza istotna rzecz, którą musimy rozwiać tu jakiekolwiek dyskusje, to wiek samochodu. Jak stary wasz samochód może być, aby bezpiecznie sobie pojechać na taką podróż, bo mówimy tu o przejeździe około 2000 km, zależnie oczywiście od regionu, ale jest to najczęściej taki odcinek w jedną stronę, także jest sporo tych kilometrów do zrobienia jednym ciągiem, dużo autostrad, to też się wiąże z męczeniem samochodu tak zwanym, bo wchodzą tu wyższe obroty silnika. Także ja jestem zdania, że po prostu musicie jechać sprawnym samochodem. Nie gra tu roli absolutnie wiek samochodu. Ostatnio oglądałem u znajomego Mercedesa 98 rok, W210 wersja, prezentował się jak pojazd z salonu. Oczywiście cena to też już prawie taka jak z salonu, bo w niektórych pojazdach to tak wygląda, że cena już z każdym rokiem zaczyna rosnąć, ale nie o tym mowa. Ja, jak widzieliście moje odcinki, któryś raz z kolei już jeżdżę Fordem C-Max 2006 rok, no i z roku na rok ten samochód jest coraz starszy, ale ciągle daje radę. A dlaczego daje radę? Ponieważ dbam o samochód. Te istotne kwestie, które należy przygotować sobie przed wyjazdem, wszystkie wymiany tych rzeczy, które mogłyby unieruchomić mój pojazd, sobie wykonuję. Co w tym roku wykonałem? Część rzeczy sobie zapisałem, także pozwolicie, że odczytam. Przede wszystkim akumulator nowy, ponieważ z akumulatorem różnie może być. Może tu być też taka kwestia, że dokupujecie sobie tak zwany ten powerbank starter, ale on kosztuje praktycznie tyle, co nowy akumulator, więc tu kwestia też rozważenia, chociaż on może dać tą możliwość, że w razie zostawicie gdzieś samochód na oświetleniu, jeśli on nie ma tego wyłącznika przeciwrozładowaniowego, no to może wam rozładować akumulator, no i wtedy nawet nowy akumulator tu nie pomoże, chociaż nowy powinien po rozłączeniu przez jakiś czas po odstaniu trochę nabrać tej energii na jakiś rozruch i powinien odpalić, aczkolwiek różnie to może być, więc tutaj taki powerbank mógłby robić robotę. Też takiego używałem niejednokrotnie, rzeczywiście pomaga w awaryjnych sytuacjach. Dam wam w opisie link do aktualnej ceny takiego sprzętu. Zobaczcie sobie, jeśli byście byli takim sprzętem zainteresowani, jeśli nie chcecie na przykład wymieniać akumulatora. No ja przede wszystkim na co kładę nacisk, to na kwestie, które mogą unieruchomić mój pojazd. Nie blachuwa, bo wiecie, fajnie, żeby ten samochód się też prezentował, ale no jeśli będziecie mieli jakiś tam pęcherzyk rdzy i on będzie nawet postępował, a dojedziecie do Chorwacji, na słońcu jeszcze wyjdzie jego większy kawał, no ale to nie unieruchomi waszego pojazdu. Normalnie będziecie mogli dalej jechać, dlatego jeśli chodzi o akumulator, tutaj ważne. Oczywiście płyny, oleje wymieniamy sobie najlepiej przed wyjazdem, żeby ten silnik też miał trochę lżej do pracy, bo zużyty olej powoduje, że silnik jednak ma cięższą pracę, a nowe silniki to już nie jest to, co kiedyś gdzieś tam wlaliśmy sobie starego oleju od frytek i ten samochód mógł nawet na tym jechać, także no dzisiejsze silniki są czułe na jakieś przeciążenia, jakieś właśnie niedobory oleju, jest go za mało, on nie jest o dostatecznych właściwościach lepkości, także koniecznie przed wyjazdem wymieńcie sobie ten olej, jeśli nawet nie macie akurat tego przedziału czasowego, że powinniście go już wymienić. Warto to sobie wymienić ze względu na właśnie te przeciążenia w silniku. Wymieniłem też pasek klinowy, pasek klimatyzacji, bo wiecie, jak strzeli, no to też może unieruchomić wam pojazd rozrządu. Nie wymieniałem, bo u mnie jest łańcuch rozrządu. Zastanawiałem się nad tłumikiem, ale pojechałem na oględziny i stwierdzono tam, że jeszcze tłumik spoko wytrzyma, bo
Może jeśli chodzi o tłumik, niekoniecznie unieruchomi wasz pojazd, no ale będzie dosyć duży problem gdzieś tam na autostradzie, jeśli wam się urwie ten tłumik, no to wiadomo by był problem, dlatego lepiej zweryfikujcie sobie to, w razie potrzeby wymieńcie tłumik. O kwestiach bezpieczeństwa nie będę wspominał, opony, hamulce, amortyzatory, takie rzeczy, no bo wierzę, że jeździcie pojazdami sprawnymi, przechodzicie przegląd tak jak się należy, no to wtedy tutaj nie ma co dyskutować, pojazd jest najzwyczajniej sprawny. Ja mówię o tych rzeczach, które by nagle mogły unieruchomić wasz pojazd. No ja mam podejście takie, że jeśli jeżdżę z rodziną, no to mój pojazd musi być zawsze sprawny, nie idę tu na żadne półśrodki, że a dobra, no to się później zrobi, zobaczymy i jeździć, obserwować, jak to mówią niektórzy mechanicy. U mnie takiej kwestii nie ma, pomimo że mój samochód już jest wiekowy, bo już dawno osiągnął pełnoletność, to i tak wiem, że on mnie dowiezie bezpiecznie w miejsce i też zabierze do domu. Dodatkowo chuchając na zimne, warto też zaopatrzyć się w różnego rodzaju ubezpieczenia w razie potrzeby już holowania pojazdu, chociaż tak jak mówię, no jeśli zadbacie o te wszystkie rzeczy, no to nie powinno być żadnego problemu, ale w razie coś, wiecie, jakaś kolizja, stłuczka, która no jest sytuacją losową i czasem nie idzie tego uniknąć, niekoniecznie musi to być wasza jakakolwiek wina, no jest duży ruch, zawsze ktoś tam może być mniej ostrożny i w nas gdzieś tam bombnie, no niestety wtedy pojazd zostaje unieruchomiony, no i potrzebna jest laweta, no a co wtedy? Wtedy są duże koszty, dlatego przed wyjazdem zaopatrzcie się w ubezpieczenie, które będzie pokrywało koszty holowania pojazdu, jakiegoś samochodu zastępczego, bo to mogą być bardzo wysokie koszty. Szczególnie, że w ostatnim czasie słyszałem, że w Chorwacji grasują tak zwane szajki lawetowe, które naciągają najzwyczajniej turystów w takich sytuacjach, że potrzebują pomocy, oni nagle się znajdują się znikąd, zaproponują holowanie, no a nieświadomy turysta, nie znając jeszcze języka, godzi się na to, a później oni wystawiają horrendalne rachunki na ogromne kwoty, tam 1000 euro. Słyszałem, że wchodzą w grę za jakieś scholowanie pojazdu z trasy. No i mało tego, niestety jest problem z podważeniem tej kwestii, ponieważ jest to prywatny przewoźnik, może sobie dyktować ceny jakie chce. Także uważajcie na to, lepiej po prostu zaopatrzyć się w swoje ubezpieczenie, dzwonicie do swojego ubezpieczyciela, on organizuje wam przejazd. I tutaj teraz jest kwestia odnośnie tych kilometrów, bo dużo towarzystw ubezpieczeniowych niestety nie pokrywa takich odległości jak 2000 km, a w ogóle już bez limitu na Europę na przykład całą. Zazwyczaj jest to kilkaset kilometrów. Ja w tym roku miałem na 700 km, z reguły jest tam 500 km, nieraz bywa, że jest do 1000, ale to już rzadziej spotykane i też wyższa cena. Też zależne to jest właśnie od wieku samochodu, także tutaj zwróćcie uwagę, ale uwaga, jeśli chodzi o takie ubezpieczenie, jeśli macie 500 km, to zwróćcie uwagę na to, ile kosztuje kolejny kilometr, bo nieraz to nie są jakieś duże kwoty. Ja miałem to w swoim ubezpieczeniu aktualnym na poziomie złotówki za każdy kilometr dodatkowy, czyli jeśli bym miał 1700 km do scholowania mojego pojazdu, no to 1000 zł musiałbym zapłacić za ten przejazd 1000 km, a te 700 km byłoby pokryte. Oczywiście jeśli by to się zawierało w przedziale 1700, no jeśli by to zdarzyło wam się gdzieś po trasie, to już będziecie bliżej. Nie musicie też holować pojazdu aż do domu, no wiadomo, byłoby najwygodniej, ale nieraz na przykład opłaca się lepiej scholować go chociaż do Polski, a później jakoś sobie zorganizować ten transport we własnym zakresie już gdzieś tam po kosztach. Także tutaj włączamy nasze już polskie dziadowanie i po prostu dbamy o nasze pieniądze, bo są one ciężko zarobione. Przynajmniej ja szanuję swój czas, szanuję swoje pieniądze, bo nie spadają one mi z nieba, dlatego każda złotówka jest dla mnie cenna. Jeśli niektórzy po prostu mają te pieniądze nie wiadomo skąd, wyciągają cały czas z bankomatu i nie ma problemu, no to wtedy może to inaczej wyglądać, ale ja mówię o kwestii osób, które tak jak i ja ciężko zarabiają na te wakacje i też dlatego szanują każdą złotówkę. Nie mówię tu o tym, że nagle stajemy się nie wiadomo jacy skąpi, bo nie o to chodzi. Także jak widzieliście, cała podróż bezproblemowo. Przejeżdżaliśmy przez Czechy, Austrię, Słowenię. Przejeżdżaliśmy na gazie, tankowałem LPG, co prawda był tam problem jedynie z zatankowaniem
zatankowaniem tego gazu, bo nie wszędzie był dostępny. W Austrii był problem, w Czechach w drodze powrotnej, bo planowałem zatankować na stacji, która była zaraz za granicą. Tam tego gazu nie było chwilowo, bo mieli brak, wszyscy nagle zatankowali i się skończył. Później był problem, żeby ten gaz dostać, ale jeśli sobie zorganizujecie to pod kątem stacji benzynowych z LPG, no to nie będzie problemu, bo gdzieś tam zawsze z autostrady można zjechać kawałek i zatankować, bo ten problem jest głównie na autostradach. Gdzieś tam na obrzeżach ten gaz zawsze występuje. Ja miałem akurat tu pełen bak benzyny, więc jechałem, nie przerywałem tej trasy. Chciałem gdzieś złapać taką stację typowo na autostradzie, ale no niestety dopiero przed granicą polską udało mi się zatankować i jechaliśmy dalej. Ale o czym tu chciałem mówić? Przede wszystkim o tym, że bezproblemowo dojechaliśmy i szczęśliwie wróciliśmy do domu. Dzięki Fordzikowi, który dowiózł nas na miejsce, a właściwie to dzięki temu, że dbam o samochód, czego i Wam życzę. Także pamiętajcie, nieważny jest tutaj rocznik samochodu, ważne jest Wasze nastawienie, podejście do tematu i dbanie o samochód, aby on był najzwyczajniej sprawny. Wtedy żadne wakacje nie będą spędzać snu z powiek i będą dla Was ogromną radością, czego sobie i Wam życzę. Dziękuję Wam za obejrzenie. Zobaczcie mój cały odcinek z podróży z Polski do Chorwacji. Tutaj Wam pokazuję. Zobaczcie też, jakie najważniejsze akcesoria należy zabrać sobie w taką podróż, aby w razie potrzeby nic Was też nie zaskoczyło. Zobaczcie, kliknijcie w ten odcinek. Nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, na które Was serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!